Cześć, ja jestem Sławek, a drugim miastem, które odwiedzam w serii turystycznej po południowych Niemczech na kanale Nowe Życie jest Esslingen am Neckar. Dzisiaj pokażę Wam, co można tutaj odwiedzić w ciągu jednego dnia i kilka ciekawostek o samym Esslingen. Zapraszam! Esslingen am Neckar leży na wschód od Stuttgartu i mieszka tutaj nieco ponad 90 000 mieszkańców. Swoją długą nazwę Esslingen am Neckar zawdzięcza temu, że leży dokładnie nad rzeką Neckar. I Esslingen am Neckar oznacza Esslingen nad rzeką Neckar. A samo Esslingen wzięło się od tego, że oznacza ludzie rodu Asilo. Później już wypowiadane jako Hetzelinga albo Esselinga. Dlatego właśnie pełna nazwa miasta to jest Esslingen am Neckar. Historia samego regionu sięga naprawdę daleko w przeszłość. Wykopaliska archeologiczne potwierdziły osadnictwo na tych terenach już w epoce kamienia, nawet 8000 lat temu. A pod kościołem świętego Dionysa są udokumentowane dowody osadnictwa sprzed 1000 lat przed naszą erą. A jeżeli chcecie wejść do samego kościoła, zwiedzić go albo do muzeum pod kościołem, to należy wiedzieć najlepiej przed wyjazdem, że odbywa się to jedynie 2 razy w tygodniu albo po umówieniu wizyty na zwiedzanie tych obiektów. Miasto zostało po raz pierwszy wspomniane w 777 roku, więc ma już niemal 1250 lat. Można się o tym dowiedzieć z kamienia, który stoi zaraz przed kościołem świętego Dionysa. Miasto leżało blisko szlaku handlowego z Flandrii do północnych Włoch. Dlatego ustanowiono tutaj rynek i destynacje dla pielgrzymek. Większość dużych budynków, takich jak klasztory czy inne kościoły, zostały wybudowane w XIII wieku. Jak przyjdziemy na rynek w odpowiednim czasie, to możemy usłyszeć dość oryginalną melodię zagraną na dzwonach. Dużą przeszkodą na szlaku handlowym do północnych Włoszech była rzeka Neckar, która przepływa tutaj przez Esslingen. Dlatego w 1286 zdecydowano się wybudować tutaj most Pliensau-Brücke, który się składał z 3 takich wież, które widzicie za mną. Niestety do dzisiaj ostała się jedynie ta jedna wieża, Pliensau-Turme. Pozostałe 2 zostały zniszczone w 1819 i w 1837. Sam most został odnowiony i służy dzisiaj pieszym i rowerzystom.
Następnie w epoce industrializacji rozwijały się tutaj fabryki skór, tekstyliów, rękawiczek, a także win musujących. Właśnie za mną widzicie Sakt Kellerei Kessler, która została założona w 1826, fabryka win musujących i pozostała do dzisiaj w Esslingen. Jest to najstarsza fabryka win musujących w Niemczech. A sam budynek fabryki pochodzi z XIII wieku, więc naprawdę robi wrażenie. Kolejnym punktem, jaki polecam serdecznie odwiedzić, jak się już jest w tym Esslingen, to punkt widokowy na północnym stoku miasta. No jest to niezwykłe, że żeby zobaczyć te wszystkie winorośla, które były zakładane już w epoce industrialnej. Słyszałem, że te wszystkie wina musujące, wina generalnie, jakość jest porównywalna z tymi, czy nawet te wina może konkurują z winami z Francji, więc coś w tym musi być, że te wina naprawdę są dobre. A idąc ścieżką do tego punktu widokowego, można fajnie poczuć tą energię, tą historię też tego miejsca i mieć niesamowity widok na resztę miasta. Samo Esslingen uważam za naprawdę piękne miasto, pięknie zachowane. Jest tutaj dużo tych kanałów, które przecinają środek, praktycznie centrum miasta i świetnie się to komponuje. Serdecznie polecam, jeżeli ktoś jest tylko blisko, to polecam odwiedzić, bo jest tutaj niesamowity klimat, wręcz magiczny. Co ciekawe jeszcze z historycznego punktu widzenia jest to, że samo Esslingen, miasto, ostatecznie straciło niepodległość dopiero w 1802 roku. Także do końca XVIII wieku jeszcze pozostawało niepodległe, a później straciło tą niepodległość przez zbrojną interwencję Wirtembergii. Także do dzisiaj Esslingen jest na terenach dzisiejszego Badenia Wirtembergia. Z punktu widokowego na północnym stoku miasta polecam się wybrać prosto na zamek Esslingen i przejść się taką naprawdę klimatyczną ścieżką. Niekiedy ta ścieżka jest naprawdę wąska i nie wiem, może schodki mają 40 cm szerokości i są naprawdę strome, więc jeżeli ktoś ma problem z jakimś chodzeniem albo po prostu nie czuje się swojo, to lepiej jednak wybrać normalną drogę. Na zamek wejdziemy po dość długich schodach na murze, który do dzisiaj okala całe wzgórze zamkowe. Mury te pamiętają jeszcze czasy XIV wieku, kiedy były połączone z resztą fortyfikacji miasta. Sam zamek zaś był rozwijany przez kolejne stulecia i wytrzymał atak w 1519 ze strony sąsiedniej Wirtembergii. Dziś zamek jest udostępniony turystom i zwiedzającym. Można tam zjeść ciepły obiad w restauracji, a także spędzić miło czas z rodziną na dziedzińcu zamku. Z murów zamkowych znajdziemy też bardzo dobrą lokalizację na to, żeby odwiedzić kolejny punkt widokowy na całe miasto. Podczas wojny i zaraz przed II wojną światową wielu Żydów, którzy mieszkali w Esslingen, zostało zamordowanych albo zesłanych do obozów koncentracyjnych, a ich domy zostały zniszczone.
Dzisiaj na miejscach tych tragedii możemy znaleźć złote tabliczki, które upamiętniają zbrodnie narodowego socjalizmu. Esslingen nie ucierpiało w czasie wojny aż tak bardzo jak inne niemieckie miasta wskutek bombardowań aliantów. I dlatego do dzisiaj możemy podziwiać te historyczne, zabytkowe budynki, które były budowane w XII-XIII wieku. Na przykład ta brama za mną, Wolfstor, była wybudowana w 1220 roku i stoi tutaj do dzisiaj jako brama do centrum miasta. Po wojnie jednak Esslingen przypadło amerykańskiej strefie okupacyjnej i rozpoczęła się powojenna odbudowa Niemiec. Do miasta wtedy przybyło 50 000 przesiedleńców ze wschodnich Niemczech, które teraz są terenami zachodniej Polski. Więc musicie sobie wyobrazić, jakie ciężkie zadanie przypadło włodarzom miasta wtedy, kiedy populacja Esslingen miała zaledwie 40 000 ludzi, a do miasta miało przyjechać kolejne 50 000 ludzi. No, jakoś dali radę i faktycznie Esslingen dzisiaj wygląda przepięknie. Dla mnie na dzisiaj to już jest koniec zwiedzania. Esslingen oceniam na naprawdę bardzo, bardzo piękne miasto. Jeżeli tylko jesteście w pobliżu, zachęcam, żeby je odwiedzić. Jest tu masę historii, masę ciekawostek. Nie wszystkie zawarłem w tym filmie, więc jest jeszcze co odkrywać. Jeżeli Wam się podobał ten film, zostawcie łapkę w górę i weźcie udział w tej małej grze, którą zrobiłem w komentarzach. Jeżeli odgadniecie, jakie będzie kolejne miasto, do którego pojadę z listy, która się teraz tutaj wyświetli, jest ona już coraz krótsza, więc jest dużo łatwiej odgadnąć, jakie będzie kolejne miasto, które odwiedzę. Jeżeli i do 5 osób, które odgadną, jakie będzie to miasto, wyślę z niego pocztówkę. Takie pocztówki są dość niepowtarzalnym prezentem, więc dla 5 osób, które odgadną, jakie będzie kolejne miasto, wyślę taką pocztówkę właśnie z tego miasta. Zachęcam do wzięcia udziału. Miast jest coraz mniej, więc jest coraz większa szansa na wygraną. Na dzisiaj to już wszystko i widzimy się już za tydzień.